Cześć wszystkim, z tej strony Wiktor. Zapraszam Was na recenzję jednego z najnowszych zestawów z serii Historical Collection, jakim jest lekki samochód rozpoznawczy SDK-FZ 222 w skali 1 do 28. Zapraszam do oglądania. Kobi, buduj historię klocek po klocku. Sonderkraftfahrzeug 222 to lekki, podstawowy samochód rozpoznawczy armii niemieckiej w początkowych latach wojny, produkowany już od połowy lat 30. aż do końca wojny. Samochód ten pochodził z rodziny lekkich niemieckich samochodów opancerzonych, w skład w który wchodził SDK-FZ 221, czyli jego mniejszy brat uzbrojony tylko w karabin maszynowy, SDK-FZ 222, omawiany dzisiaj model, oraz SDK-FZ 223, uzbrojony również tylko w karabin maszynowy, ale dodatkowo wyposażony w system radiostacji. Samochód miał całkiem imponujące osiągi, bo po drodze poruszał się aż 80 km na godzinę, a w terenie 40. Recenzję zacznijmy od pudełka. Na pudełku przedstawione są wszystkie najważniejsze elementy, czyli nazwa zestawu SDK-FZ 222, ilość klocków, ilość figurek oraz skala, czyli 1 do 28. Na odwrocie przedstawione są niektóre funkcjonalności, do których przejdziemy już za chwilę, ale oprócz tego przedstawiona jest tabela techniczna ze wszystkimi najważniejszymi informacjami dotyczącymi tego pojazdu oraz oryginalne archiwalne zdjęcie. Tyle z pudełka, przejdźmy do modelu. Tak wygląda złożony SDK-FZ 222. Model złożony z ponad 500 elementów ma naprawdę przyzwoite wymiary, bo jest to aż 17 cm długości, 8 wysokości oraz 7 szerokości. Wykonany został z klocków w kolorze grafitowym, czyli jest to kamuflaż odpowiedni na te początkowe, wczesne lata wojny, czyli m.in. 1939 rok oraz 1940. Model posiada obracaną wieżę, w której mieści się 2-centymetrowa armata KWK-30 kalibru 2 cm oraz sprzężony z nią karabin maszynowy MG34. To, co jest bardzo fajne w tej wieży, to to, że ona oryginalnie była od góry otwarta, ale dzięki zastosowaniu otwieranych do góry krat można było ten problem wyeliminować. A dlaczego otwarta wieża była tak problematyczna? Otóż w trakcie boju do tej otwartej wieży przeciwnik mógł wrzucać granaty, a dzięki zamykanym kratom granaty po prostu mogły się bezpiecznie odbijać, nie wyrządzając wewnątrz pojazdu żadnej szkody. Od frontu modelu od razu rzucają się w oczy dwa charakterystyczne reflektory, które zostały tutaj odwzorowane za pomocą nadruków. Jak już jesteśmy w temacie nadruków, to tych na tym modelu jest naprawdę bardzo sporo, bo między innymi za pomocą nadruków zostały odwzorowane wszystkie wizjery oraz szczeliny obserwacyjne znajdujące się na kadłubie z przodu oraz po bokach, a także te znajdujące się na wieży. Oprócz tego za pomocą nadruków odwzorowane zostały oznaczenia, czyli charakterystyczne krzyże belkowe, a także otwierane kraty na wieży. Warto wspomnieć o zapasowym kole, które jest tutaj też bardzo ważnym i fajnym szczegółem, zwłaszcza, że praktycznie wszystkie modele SDK-FZ 222 miały takie koło z tej strony. Warto wspomnieć między innymi o charakterystycznych łopatach, które przymocowane są z jednej oraz z drugiej strony. Ale chciałbym zwrócić Waszą uwagę na ogólny kształt i bryłę pojazdu, która została odwzorowana w naprawdę bardzo dobry sposób. Pamiętajmy, że SDK-FZ i wszystkie takie samochody pancerne są całkiem ciężkie do odwzorowania ze względu na pochyły pancerz, który jest naprawdę pod różnymi kątami. Tak tutaj projektantom Kobi udało się to w naprawdę bardzo ładny sposób odwzorować. Również bardzo dobrze odwzorowany został tył modelu, gdzie znajduje się kilka szczegółów, na które chciałbym zwrócić Waszą uwagę. Między innymi takie smaczki, które tygrysy lubią najbardziej, czyli dwa szare kanistry oraz za pomocą ciemnobrązowych klocków odwzorowane są wydechy, jeden z jednej strony oraz drugi z drugiej. Omawiając układ biegowy tego modelu, należy wspomnieć o rzucających się w oczy dużych terenowych kołach, które pozwalają mu bez problemu toczyć się do przodu oraz do tyłu. A w oryginalnym modelu, te 80 lat temu, koła te pozwalały poruszać się po trudnym terenie frontów II wojny światowej. Oprócz kół w oczy rzucają się bardzo ładne błotniki, które rozwiązane zostały w bardzo ciekawy sposób. Do zestawu dołączona jest tabliczka z nazwą modelu SDK-FZ 222 oraz skala 1 do 28, ale oprócz niej jest również figurka niemieckiego oficera w stopniu
Leutnanta. Figurka wygląda naprawdę bardzo ładnie. Posiada wysokie, wpinane czarne buty, grafitowe spodnie, zieloną oficerską bluzę z czarnym pasem razem z kaburą. Nie zabrakło również gogli oraz krzyża żelaznego i w jednej z dłoni trzyma czarną lornetkę. Oprócz tego figurka bez najmniejszego problemu mieści się w wieży modelu. To już wszystko na dziś. Dajcie znać, co myślicie o tym kultowym samochodzie. A jeśli chcecie być na bieżąco ze wszystkimi nowościami, to zapraszam do śledzenia naszych mediów społecznościowych w serwisie Facebook, Instagram oraz TikTok, gdzie na bieżąco publikowane są właśnie nowości oraz inne ważne informacje. Do zobaczenia w następnym materiale recenzenckim i pamiętaj, buduj historię, klocek po klocku.